No i stało się, moi kochani. W końcu dostaliśmy wizualną prezentację zapowiedzianej w grudniu wersji 2.0 Chronic i opcjonalnego trybu Hardcore. Sama zapowiedź wywołała bardzo duże poruszenie w sieci, a biorąc pod uwagę ilość przychylnych komentarzy, to śmiało można stwierdzić, iż twórcy nadal potrafią czymś społeczność gotikową zaskoczyć. Sam oglądając trailer nie do końca dowierzałem w to, co oglądam, bo podczas jednej z ostatnich rozmów z twórcami zapytałem ich, czego można oczekiwać od wersji 2.0. Odpowiedź, jaką otrzymałem, wskazywała jasno, że aktualizacja ta to będzie czyste łatanie błędów czy drobne poprawki kosmetyczne i żebym nie oczekiwał za wiele nowego kontentu. Tymczasem oglądając zapowiedź można odnieść wrażenie, że ogląda się mod do moda, który dodaje niewyobrażalne rzeczy w skali tego, co można do silnika Gotika zaimplementować. Nie później jak kilka godzin po wypuszczeniu przez Kroniki zapowiedzi dostałem pierwszą wiadomość od widza, który poprosił, bym nagrał materiał, w którym przeanalizujemy sobie ten trailer pod względem nowości, które na nas czekają. Ja poszedłem krok dalej i by nie być gołosłownym, to skontaktowałem się z Mateuszem z ekipy Kronik, który podczas naszej godzinnej rozmowy wyjawił mi nieco więcej a propos zapowiedzi oraz tego, czego jeszcze fanom nie pokazali. Także w dzisiejszym materiale przeanalizujemy sobie zapowiedź wersji 2.0 Kronik oraz tego, jakie funkcje na nas czekają. Na sam początek małe sprostowanie. Ekipa Kronik nie jest w stanie podać żadnych oficjalnych liczb a propos dodanych przedmiotów, przeciwników czy funkcji. Wynika to z prostego faktu, jak płynny jest ich proces produkcyjny, gdzie podczas jednej luźnej rozmowy na Discordzie pada propozycja przykładowo nowego pancerza, który już po kilku godzinach jest dodany do gry. Ekipa Kronik Myrtany to nie są ludzie, którzy rzucają słowa na wiatr, dlatego ich materiały są konkretne, ale nieprecyzyjne. Dlatego też i ja w swoim materiale nie mam zamiaru podawać wam jakichkolwiek konkretnych liczb, a skupimy się bardziej na szacunkowych możliwościach. Sam początek trailera wita nas zapowiedzią nowych przeciwników i nowych listów gończych. Jak dobrze wiemy, aktualnie na Archolu znajduje się około 18 zleceń, które wraz z postępem fabularnym i kolejnymi rozdziałami jesteśmy w stanie z tablicą ogłoszeń zebrać. Trailer pokazuje nam 5 nowych przeciwników, którzy prawdopodobnie będą dodani jako nowe cele listów gończych. Nie można w tym miejscu nie wspomnieć o nowych żaboludziach, którzy być może dostaną jakieś swoje miejsce bytowania, bo wyglądają naprawdę świetnie i aż chciałoby się móc zwiedzić jakiś ich obóz czy osadę. Dalsza część trailera to rozwinięcie koncepcji buildów postaci, bo jak dobrze pamiętacie, Kroniki miały dosyć wyjątkowo rozbudowane klasy jak na Gotika, bowiem podczas zabawy jako mag mogliśmy dorobić się przedmiotów zwiększających obrażenia magiczne czy dodające pasywną regenerację many, zaś jako dystansowiec mogliśmy stworzyć własne łuki czy kusze oraz robić do nich amunicję. Wersja 2.0 idzie w dalsze rozwijanie klas i umożliwi graczom zdecydowanym na zabawę jako mag ulepszanie swoich run. Nie oczekujcie jednak w tym miejscu rewolucji, ponieważ ulepszanie run to tylko boost do statystyk, a nie całkowita zmiana zachowania czy wyglądu zaklęć. A jeśli mało wam było pasywnej regeneracji many, to nowa aktualizacja zaoferuje wam specjalne błyskotki, które regenerują wam zdrowie czy manę za zabicie każdego przeciwnika. A skoro już przy magii jesteśmy, to kolejna dobra wiadomość dla wszystkich chcących pobawić się magią w Kronikach. Ponieważ twórcy dodają wiele nowych zaklęć, takich jak nowe ofensywne zaklęcia obszarowe, czy zupełnie nowe zaklęcia ochronne, które powodują zamrożenie lub podpalenie atakującego nas przeciwnika. Kolejną interesującą zmianą jest możliwość dostosowania Marvina do własnych preferencji, ponieważ gracze zyskają możliwość skorzystania z usług nowego NPC w mieście, który za drobną opłatą przystrzyże Marvinowi brodę czy włosy. Także jeśli ktoś marzył o tym, by bardziej upodobnić się do swojego łysego brata, to jego marzenie w końcu się spełni. Podczas przedstawienia możliwości edytora wyglądu mogliśmy zauważyć wiele nowych ciekawych pancerzy i tak jak wszystkie bardzo mi się podobają, tak jeden jest po prostu rewelacyjny. A Marvin, który ma go wtedy na sobie, dzierży też jakiś nowy, ciekawy kostur, co może dać nam sygnał, że pancerz ten to jakaś legendarna szata magii dostępna pewnie na późniejszym etapie gry. Ale serio, ten pancerz jest najlepszy i nie mogę wyjść z podziwu, jak świetnie wygląda. Jedno jest pewne, wszystkie przyszłe materiały po 2.0 będę nagrywał w tym pancerzu właśnie. Rewelacyjna robota, chłopaki. Co do wyglądu jeszcze, to kreator pozwoli nam zmienić fryzurę na niemalże wszystkie możliwe opcje występujące w grze. Także jeśli nie wystarczyło wam odebranie Volkerowi godności i miecza, to będziecie mogli także ukraść mojego jakże niesamowitą fryzurę. Poza licznymi nowymi pancerzami i broniami otrzymamy także dostęp do nowych mikstur, które przydadzą nam się podczas naszych podróży. Pokazana nam została jednak tylko jedna mikstura, której efektem jest odbijanie części obrażeń do atakującego nas przeciwnika. W tym miejscu warto wspomnieć, że taka mechanika nie istnieje w grze, także twórcy musieli ją stworzyć od zera i zaimplementować jako coś zupełnie nowego. Nie wiadomo, jakie efekty powodują pozostałe mikstury, które widzieliśmy na trailerze, ale myślę, iż możemy być pewni tego, że będą one prezentowały całkowicie nowe efekty i nie będą to po prostu zwykłe silniejsze mikstury leczące.
Także nie zdziwcie się, jeśli któraś mikstura będzie spowalniała przeciwników wokół nas albo dodawała nam obrażenia ognia do broni. Coś, co natomiast wywołało największy mindfuck społeczności, to dodanie wielu minigierek, z czego na ten moment pokazano nam 6 z nich. Społeczność narzekała na to, że karczmy w kronikach są puste i pozbawione życia, bo poza misjami nie ma sensu w ogóle do nich wchodzić. Także twórcy poszli za ciosem i postanowili urozmaicić graczom wizyty w karczmie, dodając wszelakie opcjonalne aktywności poboczne. Aktualizacja bowiem umożliwi nam m.in. takie aktywności jak siłowanie się na rękę, grę w kółko i krzyżyk, czy zabawę w coś, co fani nazwali gotykowym gwintem. Aczkolwiek niestety muszę ostudzić wasz entuzjazm, bowiem jest to po prostu gra karciana oczko przeniesiona do świata gotika. Karcianka nazywa się Hierarchia i będzie ona prostym urozmaiceniem, a nie czymś tak dużym jak gwint, byśmy uruchamiali kroniki tylko po to, by w nią zagrać. Wszystkie te aktywności mają za zadanie nadać charakteru wszystkim karczmom na wyspie oraz dać możliwość graczowi zarobić parę cennych monet. Dalsza część trailera została poświęcona opcjonalnemu trybu hardcore do kronik, który drastycznie zwiększa poziom trudności gry, dodając nowych, silniejszych przeciwników, którzy na dodatek nie są tylko głupimi pionkami na planszy, a realnym zagrożeniem ze specjalnymi umiejętnościami, z którymi będziemy musieli sobie radzić. Od teraz przeciwnicy nie będą po prostu stać i głupio machać mieczem, a zyskają możliwość leczenia się miksturami podczas walki czy wyprowadzania specjalnych ciosów. Jakby tego było mało, w trybie hardcore postać głównego bohatera traci klatki nieśmiertelności, które mają miejsce w momencie, gdy przykładowo bohater odskakuje do tyłu. A jakby komuś było za mało utrudnienia, to wiele z potworów zyskało możliwość blokowania ciosów gracza i możliwość ataku na dystans. Także opcja zabijania wszystkiego za pomocą łuku po prostu stojąc w miejscu raczej już nie będzie miała racji bytu. Kosmetyczne i poprawiające przejrzystość zmiany zajdą także w ekwipunku Marvina, jak i wszelkich stacjach do craftingu. Mówimy tu o takich zmianach jak informowanie gracza o tym, za ile procent wartości sprzeda przedmioty, czy to, które opcje w gotowaniu ma zaznaczone. Użytkownicy Uniona raczej przejdą obojętnie obok funkcji wyświetlania tego, które księgi mamy przeczytane, a które nie, ale dla całej reszty myślę, iż będzie to przyjemny dodatek. Fani piesków także będą zachwyceni nową aktualizacją, bowiem wraz z jej nadejściem gracze zyskają możliwość zmiany rasy naszego psa. Jakby tego było mało, od teraz będziemy mogli zabierać psa na nasze przygody, gdzie stanowić on będzie realne wsparcie bojowe skalujące się z poziomem gracza. Opcji umaszczenia będzie wiele, także tak jak z fryzurą i wyglądem Marvina, tak wygląd psa będziemy mogli dostosować pod siebie. Na sam koniec zostawię wzmiankę o nowych lokacjach i sekretach, których gra zyska całkiem sporo. Będą to lokacje ukryte, dodane do istniejących już miejsc lub całkowicie nowe, które gracz będzie musiał sam znaleźć. Drobnej rozbudowie przeszedł także Zamek Wilczych Synów, który został nieco bardziej rozbudowany, by lepiej ukazać potęgę fortecy Ulryka. Nie oczekujcie jednak tego, że po aktualizacji mapa powiększy znacznie swój rozmiar, bo lokacje dodane czy zmienione to małe fragmenty, a nie olbrzymie połacie terenu. Na zakończenie parę słów o osiągnięciach, bo wiem, że znaczna ilość graczy ogrywa kroniki właśnie na Steam. Wiadome jest, że pojawią się nowe osiągnięcia związane zapewne z nowym contentem, także jeśli ktoś ma 100%, to będzie musiał powrócić do tytułu, by nadrobić progres i odblokować nowe achievementy, których przybędzie pewnie kilka. To co najistotniejsze to fakt, iż wersja 2.0 nie będzie wspierać zapisów z poprzedniej wersji. Co za tym idzie, jeśli masz aktualnie rozpoczętą przygodę, to nie będziesz jej mógł kontynuować po aktualizacji. Wymagane będzie rozpoczęcie nowej przygody od początku. Co do trybu hardcore, to nie będzie on zaimplementowany bezpośrednio w aktualizacji i trzeba będzie go pobrać osobno jako DLC. Problem może być z powrotem do wersji klasycznej, bo DLC hardcore będzie bardzo mocno ingerował w świat gry. To też wyłączenie DLC, gdy okaże się ono dla nas za trudne, nie pozwoli nam ogrywać zapisu gry, gdzie hardcore był włączony. Także jeśli ktoś zdecyduje się na rozgrywkę w trybie hardcore, to lepiej żeby się zastanowił, bo raczej nie będzie możliwości wyłączenia go w dowolnym momencie zabawy, gdy stanie się on za trudny. Jedynym wyjściem w tym przypadku będzie wyłączenie DLC i rozpoczęcie nowej gry od początku. I to tyle z informacji, które zdobyłem na temat najbardziej wyczekiwanej aktualizacji w historii Gotika. Twórcy cały czas posuwają się do przodu z projektem, dodając nowe elementy czy balansując zaimplementowane już zmiany. Inteligentnym posunięciem było nieogłaszanie planowanej daty premiery, bo możliwym jest, że zobaczymy ją dopiero w przyszłym roku. Nie zmienia to jednak faktu, iż warto czekać, bo twórcy dokładają wszelkich starań, by finalnie dopieścić swój projekt i dać fanom kolejny powrót do odwiedzenia Archolos. Ode mnie na dziś to tyle, dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem.